Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i witam Was dzisiaj na pierwszej lekcji języka tureckiego od podstaw. Zgodnie z Waszą prośbą, która często się powtarza w komentarzach, prosiliście o to, żebym poprowadziła dla Was kilka lekcji z takimi naprawdę podstawami języka tureckiego, ze zwrotami, ze słówkami, które mogłyby się Wam przydać, jak do Turcji na wakacje przyjeżdżacie. I stwierdziłam, że czemu nie, tym bardziej, że już jakiś czas temu, jak pamiętacie, nagrałam jedną lekcję na temat alfabetu tureckiego i właśnie teraz bardzo Was proszę, jeżeli przyszliście tutaj nauczyć się właśnie ze mną czegoś po turecku, a jeszcze nie macie przyswojonego tureckiego alfabetu, to wróćcie do tamtego filmu. Ja Wam wrzucę link gdzieś tutaj i w przypiętym komentarzu, bo to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak tureckie litery czytać. Jest kilka znaków, których nie mamy w języku polskim. Są też litery, które mamy w języku polskim, ale po turecku czyta się je zupełnie inaczej. Więc to jest bardzo ważne, żebyście po prostu nie mieli problemów z czytaniem tureckich słów. Jak już ten alfabet opanujecie, to będzie to dla Was bardzo proste. No dobrze, tyle tego ględzenia wstępnego. Teraz już przejdźmy do słówek. Dzisiaj naprawdę takie podstawy, najważniejsze słówka. One będą się Wam tutaj wyświetlać, tak jak się je pisze i ja będę je Wam czytać najwyraźniej, jak tylko potrafię, żebyście łatwo mogli je zapamiętać i będę Wam też mówić, co one oznaczają i kiedy tych zwrotów najlepiej używać. No to co? Zaczynamy. Pierwsze słówko, od którego zaczniemy, to słówko, którym zaczynam każdy z moich filmów. Merhaba. 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 Tutaj często wiem, że macie problem z tym H, które jest widoczne w słowie merhaba. Czy czytać to H, czy nie czytać tego H. Wiecie co, spotkałam się w Turcji z różnymi wersjami. Naprawdę różnie to jest czytane. Ale tak z moich obserwacji wynika, że takie merhaba to raczej jest gdzieś tam używane, nie wiem, w telewizji, przez prezenterów wiadomości, czy gdzieś tam, wiecie, przez wyższe sfery. A tak na co dzień raczej wymawiamy to w ten sposób, żeby to H było nieme. Merhaba. I to oznacza po prostu cześć, witaj. Możemy tego przywitania użyć w każdej sytuacji do każdego. Następne słówko to też przywitanie, oznacza po prostu cześć, ale to słówko jest już takie bardziej nieformalne, więc używajmy go raczej wśród znajomych, przyjaciół czy naszych rówieśników. Selam. 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 W języku tureckim jest też słowo dzień dobry, ale różne są te słowa w zależności od pory dnia. Rano do południa możemy powiedzieć günaydın. 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 I to po prostu dzień dobry. Później w ciągu dnia, po południu możemy na przykład powiedzieć iyi günler. İyi günler. İyi günler. I to oznacza dzień dobry albo miłego dnia. I możemy tego używać zarówno jak witamy się z kimś w ciągu dnia, albo jak na przykład, nie wiem, wychodzimy ze sklepu i chcemy sprzedawcy życzyć po prostu miłego dnia, to wtedy na do widzenia też możemy tego użyć. Następne słówko to dobry wieczór. I jak się masz? I wiem, że Polakom często to się kojarzy z naszym jak się masz, ale to jest po prostu dobry wieczór i czytamy i jak się masz? I jak się masz? I jak się masz? Dalej, dobranoc. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. A teraz pożegnania. I tutaj też słówko, które słyszycie w każdym moim filmie na końcu. Jest to słówko oznaczające do zobaczenia i wymawiamy je görüşürüz. 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 Myślę, że mogliście też się spotkać ze słówkiem güle güle. To słówko jest dla nas dosyć śmieszne. Ono również oznacza do zobaczenia, ale tutaj zwróćcie uwagę na to, że tym słówkiem posługuje się osoba, która zostaje w pomieszczeniu, a nie ta, która wychodzi. Güle güle. A teraz zwrot, którym często Turcy rozpoczynają rozmowę. Nasılsın?
i to oznacza jak się masz. Nasılsın? 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 I na to możemy odpowiedzieć iyiyim. Mam się dobrze. İyiyim. İyiyim. Można też oczywiście do tego dodać dziękuję. Mam się dobrze, dziękuję. Dziękuję to po turecku teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Czyli razem ten zwrot by brzmiał iyiyim, teşekkür ederim. Mam się dobrze, dziękuję. Jest też skrócona wersja dziękuję, takie dzięki, i to jest też znowu bardziej nieformalne i brzmi teşekkürler. 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 Zdaję sobie sprawę z tego, że dziękuję to nie jest najprostsze słowo po turecku, więc jeżeli sprawia Wam to bardzo dużą trudność, nie możecie tego zapamiętać, to spokojnie możecie używać też słowa sağ ol. Sağ ol. Dosłownie, gdybyśmy chcieli przetłumaczyć, oznaczałoby to bądź zdrów, ale w Turcji właśnie jest to używane też jako dziękuję. Sağ ol. Z kolei słówko przepraszam to pardon. Z francuskiego pardon. Pardon. Tego słówka możemy użyć na przykład jak przypadkiem na kogoś wpadniemy na ulicy i go szturchniemy, albo jeżeli właśnie chcemy kogoś zaczepić i poprosić o pomoc, to wtedy to słówko jak najbardziej się sprawdzi. Z kolei jeżeli naprawdę coś przykrego się wydarzy i chcemy z całego serca za coś przeprosić, to jest tutaj dobre słówko özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Proszę to po turecku lütfen. 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 Teraz myślę najważniejsze słówka tak i nie. Tak to po turecku evet. 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 A nie to po turecku hayır. 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 Ważne są też słówka jest i nie ma. Jest to po turecku var. 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 A nie ma yok. 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 Kolejne przydatne słówko i też bardzo często przez Turków używane to słówko tamam. 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 Ono oznacza po prostu ok. Następne przydatne słówko to güzel. 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 Oznacza ono pięknie, ładnie, dobrze, wspaniale. Jeżeli coś nam się podoba, to możemy użyć tego słówka, a jeżeli chcemy powiedzieć to jeszcze bardziej dosadnie, to możemy dodać słówko çok, czyli bardzo. Çok güzel. Bardzo ładnie. Çok güzel. Teraz słówka, które mogą nam się przydać w Turcji wtedy, kiedy ktoś usilnie próbuje do nas mówić po turecku, a my nie rozumiemy. Nie rozumiem to po turecku anlamadım. 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 A z kolei, jeżeli chcemy powiedzieć, że nie mówimy po turecku, nie znamy tureckiego, to możemy powiedzieć Türkçe bilmiyorum. Türkçe bilmiyorum. Türkçe bilmiyorum. Kolejne ważne słówko przy tej okazji, które powinniście znać, jeżeli wybieracie się do Turcji, to słówko obcokrajowiec, cudzoziemiec. Yabancı. 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 Jak usłyszycie to słówko w Waszym otoczeniu, no to możecie być pewni, że towarzystwo rozmawia o Was, więc to myślę, że to jest przydatne słówko. W Turcji może też ktoś Was zapytać właśnie skąd pochodzicie. Nerelisin? 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 Skąd pochodzisz? Polska to po turecku Polonia. I jeśli chcemy powiedzieć, że pochodzimy z Polski, to mówimy polonialıyım. 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 Może nas też ktoś zapytać o to, jak mamy na imię. Senin adın ne? Senin adın ne? Senin adın ne? Jak masz na imię? I odpowiadamy na to benim adım, mam na imię. Tu dodajecie swoje imię oczywiście. Benim adım Magda.
Benim adım Magda. I jak już tak się sobie przedstawimy, no to warto też powiedzieć miło poznać. I to jest słówko memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Jak już jesteśmy tutaj przy takich zwrotach grzecznościowych, to myślę, że przydatnym zwrotem jest też kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Dosłownie tłumacząc, oznaczałoby to niech Ci lekko przyjdzie, a używa się tego, jeśli chcemy komuś życzyć miłej pracy, lekkiej pracy, gdy widzimy kogoś wykonującego swoje obowiązki, albo gdy wchodzimy na przykład do sklepu lub z niego wychodzimy i chcemy właśnie jakoś się przywitać czy pożegnać, to używamy właśnie tego zwrotu. Kolay gelsin. Kolejnym takim zwrotem grzecznościowym, myślę ciekawym i wartym nauczenia się, to eline sağlık, eline sağlık, eline sağlık. To jest mniej formalne, a bardziej formalne elinize sağlık, elinize sağlık, elinize sağlık. Jeżeli chcemy się zwrócić do osoby starszej, to lepiej tej formalnej drugiej wersji używać. I to dosłownie tłumacząc oznacza zdrowie Twoim rękom, a używamy tego w sytuacji, jeśli ktoś nam poda jedzenie, które sam przygotował własnymi rękami. To jedzenie nam bardzo smakuje i chcemy w ten sposób podziękować. To tutaj ten zwrot jak najbardziej pasuje. I nie zdziwcie się, jeżeli w odpowiedzi na ten zwrot usłyszycie afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun. To oznacza smacznego i mogłoby się to Wam dziwne wydawać, że dostaliśmy posiłek, zjedliśmy go, dziękujemy osobie, która nam ten posiłek przygotowała, a ona wtedy nam życzy smacznego w momencie, jak my już to jedzenie zjedliśmy. W Turcji jest to całkiem normalna sytuacja. Można powiedzieć smacznego zarówno przed jedzeniem, jak i po jedzeniu. Możecie nawet afiyet olsun usłyszeć w momencie, jak wchodzicie do jakiegoś sklepu właśnie z produktami spożywczymi, nie wiem, na przykład do sklepu z orzeszkami. Kupujecie te orzeszki, wychodzicie, to też sprzedawca może Wam życzyć smacznego. Afiyet olsun. I tutaj podam Wam jeszcze też dwa słówka, które Polacy często mylą i mi się to też zdarzyło. Wyszła z tego głupia sytuacja. W języku polskim mamy na zdrowie używane obojętnie, czy ktoś kicha, czy wznosimy toast. A w Turcji są to dwa osobne zwroty, więc zapamiętajcie je i ich nie mieszajcie. Jeżeli chcemy wznieść toast i powiedzieć na zdrowie, to w takim przypadku mówimy şerefe, şerefe, şerefe. Z kolei, jeżeli ktoś kichnie i chcemy mu życzyć zdrowia, to możemy powiedzieć çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa. I to dosłownie oznacza żyj długo. Z kolei, jeżeli my kichniemy i ktoś nam właśnie będzie życzył çok yaşa, to możemy na to odpowiedzieć hep beraber, hep beraber, hep beraber. I to dosłownie oznacza wszyscy razem. Czyli żyj długo, wszyscy razem żyjmy długo. Teraz jeszcze słówko, z którym możecie się często spotkać właśnie jak wchodzicie w Turcji do hotelu, do restauracji, do sklepu, to wtedy pracownik może Was powitać słowem hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. I to oznacza po prostu witaj. I na to zawsze odpowiadamy hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Dosłownie tłumacząc, hoş geldin oznacza wspaniale, że przyszedłeś, przyszłaś, a hoş bulduk oznacza wspaniale, że się tutaj znalazłem, znalazłam. Takie utarte zwroty, myślę, że warto zapamiętać. A jeśli coś bardzo złego nam się przytrafi i musimy zawołać o pomoc, jest naprawdę jakaś sytuacja kryzysowa, to możemy krzyczeć imdat, imdat, imdat. I to dosłownie oznacza pomocy. Lub jeżeli chcemy się do kogoś zwrócić, proszę mi pomóc, to możemy powiedzieć yardım edin, yardım edin, yardım edin.
Teraz, moi drodzy, już ostatnie słówko, które może się Wam wydawać, że nie do końca będzie pasować do tych poprzednich, ale wierzcie mi, to się przydaje. Pytanie o toaletę. Gdzie znajdują się toalety? Można zapytać toalet nerde, toalet nerde, toalet nerde. A jeżeli nie chcemy używać słówka toalet, toaleta, tylko chcemy jakoś tak grzeczniej zapytać, to możemy użyć zwrotu lavabo nerde, lavabo nerde, lavabo nerde. Lavabo to jest po turecku umywalka i właśnie w taki sposób najczęściej Turcy pytają o toaletę. Lavabo nerde. I tutaj jeszcze chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, jak oznaczone są tureckie toalety. Oczywiście najczęściej są po prostu na drzwiach oznakowania takie same jak w Polsce, ale zdarza się, że nie ma żadnych obrazków, tylko jest napis. I tutaj, żebyście nie mylili, baj to będzie toaleta męska, bajan toaleta damska. No dobrze, i to już wszystkie słówka, które na dzisiaj dla Was przygotowałam. Myślę, że i tak było ich sporo jak na pierwszą lekcję. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy nauczyliście się dzisiaj czegoś nowego, a może jest wśród Was ktoś, kto znał już wszystkie te zwroty. Napiszcie koniecznie. Ja planuję, żeby to była cała seria. Raz na jakiś czas będę wrzucać właśnie tego typu odcinek i te odcinki będą podzielone na kategorie. Przydatne zwroty na przykład w hotelu, przydatne zwroty u lekarza, na bazarze itd. Jeżeli macie jakieś propozycje kategorii, to też dajcie mi znać w komentarzach. I jeżeli Wam się ta lekcja podobała, to zostawcie koniecznie kciuki w górę, to jest bardzo ważne dla twórcy. I to tyle na dzisiaj, nie będę już przedłużać. Życzę miłej i owocnej nauki. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Görüşürüz!